Siemanko, z tej strony Germanos, witam was na kanale Raczej Konsolowo i dziś wspólnie z wami obejrzę sobie The Final Shape Developer Gameplay Preview. Tak, znowu zacząłem się interesować Destiny 2, albowiem zbliża się zakończenie gry, można powiedzieć, tak? I byłem ciekaw też, co szykuje Bungie na ten ostatni, jak się wydaje, dodatek do Destiny 2. Co zmienią, co pokażą. Ja nie grałem już bardzo dawno w Destiny i jestem już poza jakimkolwiek lore czy zmianami gameplayowymi. Słyszałem ostatnio, że deskorolki się pojawiły, znaczy te hoverboardy, tak jak z Powrotu do przyszłości, co brzmi bardzo ciekawie. Natomiast pomyślałem sobie, że skoro konsola mi pokazuje, że w Destiny 1 mam 1660 godzin zbite. W Destiny 2 mam około 400, chyba 50 czy około 500 godzin wbite. To przydałoby się na ten ostatni dodatek wrócić choć na chwilę i przeżyć te ostatnie momenty gry. Pamiętam, że Final Fantasy XIV Realm Reborn, kiedy umierała pierwsza wersja, to też był taki bardzo ciekawy i wyjątkowy moment, którego się nie da powtórzyć, tak? I każdy, kto był jego częścią, to było coś dużego, więc jestem ciekaw, czy będziemy mieli podobną sytuację z Destiny 2, które ma się finalnie zamknąć tym dodatkiem, a Bungie przerzucić swój fokus na maratona, więc już bez przedłużenia zobaczmy, cóż to też Bungie zaprezentuje nam w 20 parę minut, jeśli się dobrze widzę trwanie tego materiału. A zatem, moi drodzy, ja już się tutaj przełączam na wideo, odpalam i oglądajmy razem. Życzę miłego seansu. Troszkę głośno. Hey everyone, this is Luke from the Destiny team. The Final Shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome. Jesus Christ, took you 10 to lat. The moon, Venus, Mars, the reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the Traveler with you facing the Witness. But facing the Witness is not the end of Destiny 2. And it's definitely not the end of Destiny. After you face the Witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. We'll see you soon. O kurde, czyli jednak nie koniec. Ja w ogóle Wagner jeszcze w ogóle wypadłem. Nie wiem, kim jestem, The Witness. The amount of creativity, the amount of design work, the amount of all these elements coming together has been inspirational. W sumie nie wiem, jak to ogląda może tam Cezar, czy chyba Szymon też jest chyba graczem Destiny z naszych słuchaczy i widzów. Jestem ciekaw, czy dużo się podziało w lore. Na pewno dużo się podziało. Czy trudno będzie wrócić i wiedzieć, o co chodzi, co się dzieje? Jakieś nowe moce. Ten stasis do zamrażania. Przeciwnicy nowi, a co jest taka frakcja albo coś? Kurde, ale nabieram ochoty, żeby pograć. Ale nie ma opcji, żebym grał i w to, i w Helldiversów, tak? No, coś musi dać ten. A w Helldiversów muszę, szczerze powiedziawszy, ostatnio coraz chyba mniej mi się chce. We are going into the pale heart of the Traveler, and the Traveler has chosen you, the Guardian, to be its champion. It's empowering us with gifts that we've never really had before. One of the concept artists early on created this very evocative image of a guardian with light armor and dark armor. We're like, we really need this in the Final Shape. This is the ultimate form of being a Guardian, to wield light and darkness at the same time. We built Prismatic exactly to be that. Prismatic is the new subclass in the Final Shape where you can combine certain class abilities from different damage types together. Getting light and dark and mastering it. No one's done that before.
Like the witness is manipulating the energies like this, but the witness is not a master of light and dark. You are. The guardian is. Players are. In Prismatic, underneath your super bar, there's a light meter and a dark meter. As you deal damage with either light damage or dark damage, it fills the respective sides of the meter. Once both sides are full, you get this new level of power that we're calling Transcendence. I love Transcendence because you do these cool motions. For Warlocks, we have this cool, like, mystic pose. Hunters are gonna do this cool, like... The Titan one where you just go. While you're Transcendent, you get a new, unique grenade that combines both light and dark together. The Hunters get this fire and ice Tak o tym combo. ostatnio myślałem, że kurde, znaczy ciekawy jestem, czy niektóre firmy się nauczą z Helldiversów prowadzić kampanię fabularną właśnie z takim GM-em i budować tą metę taką społecznościową trochę poza grą. Bo jeśli co w Destiny było, to właśnie to, że oni tak jakby dawali ten content lore'owy takimi segmentami i w Helldivers się ciągle coś dzieje, ciągle są nowe informacje. Mimo tego, że nie dodają kontentu codziennie nowego, to przez te rozkazy i wiadomości z ziemi... No ale dobra, oglądamy teraz Destiny. I don't know. I'm just the art director. I think that Prismatic feels like you are doing combinations you shouldn't be able to do. It feels a little game breaking, I'm not gonna lie. A little bit? You're gonna be like, oh no, what have I done? I'm gonna be here all night. Ten kombat i strzelanie w Destiny, no nawet nie muszę w to grać, żeby widzieć jak płynne to jest. To jest chyba najlepszy model strzelania w shooterach. The mastery of light and dark. It's not just about using multipliers at the same time. It's about figuring out how they work in concert in really interesting ways. We're transcending kind of the bounds of light and darkness. There's all these subclasses that really resonate with people, and now you can finally combine those and make your own Guardian feel very uniquely you. This like really opens up the doors for unexpected, like really wild stuff. I love being a hunter and having gunpowder gamble and blowing them up. And then we're like, oh, wait, what if you could slow enemies? You could throw out, your shurikens, and then you blow them up as well. And it's like, okay, I didn't think I could ever do those two things at the same time. And you're telling me I can do as much as I want? You can throw a Withering Blade melee and like bounce it between a bunch of people and get like 3 kills from one melee, and now your gunpowder gamble's like fully charged, right? And so like certain interactions I think get a lot easier just because we've sort of made the aspects a little bit more permissive, a little bit looser. No tak, no co im zależy, nie? W sumie no, kończą tak jakby pewnie zwiększanie kontentu, więc to jest takie odblokowanie wszystkiego graczom, żeby sobie po prostu się dobrze bawili. And then you combine that with Lightning Surge. You can throw Bleak Watcher on top of that for just like a little extra crowd control, or you can throw Devour. And so you're, jumping in, lightning surging, that's killing a bunch of stuff. You're activating Devour. That gives you infinite sustain effectively to stay in the fight. As a Titan, you can just quickly start using your arc abilities to jolt all the enemies around you and then kind of finish them off with like the cool blades of Strand, and it's so satisfying to see how fast you move. It's a very like fun, destructive build that you can just like destroy everything around you, and it's super fun. There was this moment for me where I was like, wait a minute, I could send out Threadlings and have a Bleak Watcher. It just creates these moments of escalation within the combat, and I think that's really exciting for me. If you combine Bleak Watcher and Feed the Void, you consume your grenade to throw your Bleak Watcher out there, and so it's, locking stuff down with stasis, doing crowd control. You can clean that stuff up,
pretty easily with, an arcane needle melee, which has 3 charges. Those ability kills will activate Devour, which gives you more grenade energy every time Devour activates, that lets you loop your Bleak Watcher. And so you can have like multiple Bleak Watchers out on the field. Można tak w nieskończoność potem lupować. Launching your cool strand melees out, and everything's dying, and it's great. Embracing the challenge of like, how do we make stuff that wasn't initially intended to like work together in the same build? Like, how do we twist them and warp them and push and pull this and that to make them work together? I'm excited about, seeing all the players like talk about their favorite combinations. I'm just looking forward to all the videos that people make of their own custom builds with their own exotics that they're pairing it up with to create like these Wszyscy mają te amazing builds. mikrofony It feels Rode'a infinite to me. na biurkach. And I'm really excited about that. Chyba wiem, gdzie te miliony od Sony poszły. Podoba mi się sposób, w jaki pokazują ten materiał. Za każdym razem dają jakiejś klasie taki segment kombatu z przeciwnikami, żeby przez chwilkę sobie pooglądać możliwości, co się da w spokoju, bez żadnego komentarza, poza moim. In the final shape, we're going to be making these new exotic class items. These new exotic class items allow you to steal perks from other exotics and combine 2 perks together into one single exotic. The perks that So- come on them are actually random rolled. One thing that is going to be fun is to chase these perks and then find different combinations that work really well. These new class items are all about prismatic and making that feel good. So it's going to be all about enhancing your builds and your combination of light and darkness and achieving transcendence and what transcendence does. They also look so good. With these class items, we wanted them to stand out as special. They have these 2 perk columns that take aspects from other exotics. Exotic class items are going to let you do things that other classes consider their own, but now they're yours. I managed to get, for my slow 'em down, blow 'em up hunter build, a roll on the exotic cloak that made it so powered melee kills caused enemies to ignite. Nie będą teraz ludzie gonić za tymi rolkami w tych so I could do an egzotykach. extra slow charge on enemies at the same time. We want it to feel a little broken. No tak jak mówię, wydaje się, że wszystko co robią to jest po prostu Kind of the intention. przygotowanie chyba do Destiny trójki, jeśli kiedykolwiek powstanie, gdzie będzie znowu reset, tak jak było przy 2, tak? Gdzie zabiorą masę rzeczy, wytłumaczą to pewnie, że nie wiem, że fabularnie się świat skończył, czy coś takiego i wszystko wróciło do tego takiego poziomu 0. Przycięł mi się filmik, nie wiem czy to będzie też, mam nadzieję, że nie i w ogóle, że nie będzie ciął ten filmik, no ale zobaczymy. They have visual effects that activate when you are transcendent. It just really ties into this overall theme. But on top of that, the gameplay with basically stealing exotic traits from other exotics and even from classes that aren't you adds this element of spice to them, and the fact that it's random rolls. You're going to want to keep looking for the right one for Tak your mówię, będzie build. gonitwa za tymi kombinacjami. Trochę w tym momencie się zacierają różnice pomiędzy klasami. Już nie są tak bardzo wyraźne. Ciekawe, czy rajdy wszystkie wrócą. Ostatnio na ten temat myślałem i
każdej osobie, która nie grała w rajdy w Destiny, a na przykład pograła trochę w Helldiversów, to misje w Helldivers i ta satysfakcja z grania razem i osiągania czegoś z drużyną, to jest to, co się czuło w rajdach w Destiny. Tak mi się od razu skojarzenie miałem. This new witness faction. When you see these new characters, not only do they look unique and new, but you see like a through line that we've been building through the years that connects it all together. And you've seen a member of the Dread before. You might remember seeing the Tormentor make a big appearance last year. Well, that was just the first one. You have like this slate of new enemies with like the Tormentor and the Subjugators and the Weaver and the Attendant and the Grim and the Husk. This is like the embodiment of the witness Nową in these klasę new dodają. enemies. The Grim is probably one of my favorite new enemies that we have in Destiny. I think it's a poster child of the Dread in some ways. It's this bat with a gun. The gun bat, yes, exactly. Co za koleś. It does a scream and it swoops all around the battlefield. It's a profile we've never seen in Destiny. You are facing now the first flying character with actual wings. They can screech, and if that hits you, it suppresses your abilities. It also slows you down. It was something that immediately appealed to the team and made us think, we have to do this. We have to make this character. The Husk is this melee bruiser who has these incredibly dangerous looking blades, and they're going to do these cool acrobatic attacks. They hurt. They have two of these very sharp melee weapons, and they just come charging with those things and will just slice and dice. They are really dangerous, especially in groups. If you manage to kill the Husk, you have to be careful, because if you kill it the wrong way, what's inside of the Husk, the Geist, is going to pop out and it's going to seek you out. A Geist has killed me, more than I care to admit. Now I'm like looking everywhere every time I go into a fight, and I'm like, is there a Husk somewhere? Is there a Husk somewhere? Because I'm targeting that first. The Weaver and the Attendant are our Strand and Stasis scions that have been reshaped by the Witness. We wanted to show like the influence of darkness powers on these characters. They have a stasis ability that can shoot at you that will freeze you. They have a strand ability that will pull you across the battlefield. No właśnie, jak Psions, no tak, ona sama to powiedziała, tak? To są wariacje tych piesków. The Weaver does something we've never done before. It'll shoot out this. I mają taką bazę tych strand wave. modeli, If that thing przeciwników. hits you, it's almost like a rubber band. It like pulls back and like snaps and like pulls you towards that character. As one character Widać, że to jest doing jakiś that to you, creative director you can albo coś handle it. takiego, strasznie As soon as there's ekspresyjny multiple człowiek. characters trying to pull you in different directions towards you, you have to approach Może it in z a takim different way. wąsem. We're really excited about everything that we've been doing for the final shape. It just feels like there's a really cool through line through all of this. It's the culmination of the Guardian's journey over the last 10 years. We No wanted właśnie. to deliver something that's really like fun and exciting and engaging for players. It is amazing to see this initial inspiration carried all the way through to become a reality in the final shape. W sumie jakbym zaczął teraz grać, to może bym nadrobił te wszystkie fabularne rzeczy. Pytanie, czy się da w ogóle. The Witness brought darkness into the Traveler to turn their threat into our annihilation. Something's changed in the Guardian. New power. I can feel it.
Trochę pikselozę na filmiku, ale to tak zawsze ta kompresja. No fajne to było z tym stryknięciem. Take this power, Guardian. Be brave in dark places, for we are the light of hope. To jest 4 czerwca, nie? Tak. Jak te amerykańskie daty. No. O, teraz jeszcze Into the Light, tak? To jest to, co teraz się pojawia. As the final shape approaches, and the forces of the Witness surge at the borders of the city, Lord Shax has been authorized by the Vanguard to place an arsenal of banned weapons from his personal collection back into circulation. Powerful gear for a powerful guardian. Good luck. Careful with that. Weapons we once deemed heretical, we now see as desperate measures. I know you'll use this well. Fight well. Pushing back buys us only time, but the alternative is unthinkable. I can't wait to see what you do with that. Gilotynę chyba już widziałem. Magnificent. Nice. It's time, Guardian. Crush them. Let them come. Show me what you've got. So if the enemies of humanity want war, let's give them war. Jakiś taki tower defense tam też będzie, tak? Elementy, widzę jakieś te wieżyczki, fortyfikacje. Getting creative. I love to see it. No dobra, to chyba było tyle. Jeśli już thank you for watching. Więc ja się tutaj już przełączam. Tak, tutaj już jest thanks for watching nawet od IGN, no więc zamykam sobie już playera. Wracam do wyglądu. Trochę to trwało, zanim się przełączałem, bo mam teraz hotkeysy w OBS-ie. Zresztą cały czas próbuję sobie coś tam, różne rzeczy zmieniać w tym, jak nagrywam materiały. Teraz na przykład w OBS-ie sobie skonfigurowałem hotkeysy. Mam nadzieję, że te settingsy jakoś tak zrobiłem, że nie będą się cięły te materiały, kiedy nagrywam, a nie muszę laptopa nowego kupować do tego. Ale tak, do tego, co zobaczyliśmy, to no ja wracam, tak, do Destiny 2. I tak jak mówiłem, chyba sobie dam spokój na jakiś czas z Helldiversami. Nie jestem w stanie pociągnąć 2 takich produkcji ogrywanych jednocześnie. Na przykład przez Helldiversy już to mam chyba 80 parę godzin wbitych. Gran Turismo zupełnie gdzieś zeszło na drugi plan, więc no niestety, czas jest nie z gumy, dni nie są z gumy, nie można tego rozciągnąć, więc muszę z czegoś zrezygnować, dlatego jeżeli skoncentruję się na Destiny przez te kolejne parę miesięcy, żeby zakończyć, no bo głupio by było, tak? Destiny to jest chyba jedna z ważniejszych produkcji ostatnich 2 generacji dla mnie, zarówno na PS4, no żadna inna gra tyle czasu mi nie zjadła i z żadną nie czuję się tak bardzo związany jak z tą marką, dlatego to jest dziwne powiedzieć, ale tak faktycznie jest.
Więc jak mógłbym opuścić czy odpuścić ostatni dodatek, więc to wszystko co pokazali bardzo fajnie wygląda. Ten dodatek, który teraz wychodzi, jakoś to jest po prostu zwykły dodatek, natomiast ten The Final Shape faktycznie uwolnienie klas, perków, egzotyków brzmi bardzo ciekawie i no jakby jednoznacznie mi pokazuje, że kończą z pewnym etapem i przygotowują się prawdopodobnie do jakiegoś głębokiego resetu, jeżeli kiedykolwiek Destiny 3 się pojawi, co mi nie będzie przeszkadzać. Ja nie miałem problemu z resetem przy dwójce i przy trójce też nie będę miał problemu z resetem. Więc wyglądało to bardzo apetycznie. Fajnie zrobiony ten materiał. No ale dajcie znać wy, czy dawni gracze Destiny, czy wracacie, czy to was bardziej zachęciło, jeżeli ciągle gracie, to co sądzicie o tych zmianach. Dajcie też znać oczywiście, co sądzicie o montażu materiału. Tak jak mówię, cały czas coś tam poprawiam w tych jak nagrywam w tych moich domowych warunkach te filmiki, więc jestem bardzo ciekaw, czy to wszystko działa, czy coś jeszcze poprawić. Jakieś tam przestrzenie nad głową na przykład, czy coś w ten deseń. Ale dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za spędzenie tego czasu ze mną, za oglądanie materiału. Czekam na wasze komentarze. Oczywiście dajcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka, to na koniec muszę powiedzieć. I tyle. Zajrzyjcie, co innego dzieje się na kanale. Do następnego. Na razie.